Po 2 sezonach odkrywania niezwykłych Bałkanów na grzbietach tygrysów poczuliśmy chęć pokonania motocyklami nowych tras w zupełnie innej części Europy. Trzymając się więc lewego pasa, zjeździliśmy Anglię, która zachwyciła nas widokami malowniczych miasteczek i urokliwych wsi. Przemierzyliśmy Walię, w której zwiedziliśmy więcej zamków niż przez całe nasze dotychczasowe życie. Stanęliśmy nad krawędzią wywołujących ciarki irlandzkich klifów oraz zakochaliśmy się w dzikiej, majestatycznej Szkocji, nawet mimo tego, że przyjęła nas chłodno, głównie deszczem. Droga wycieczko, zapnijcie pasy i trzymajcie się mocno. Ruszamy! Niezwykłe wyspy Prokopa. Przemierzając zachwycające walijskie krajobrazy, warto zdać sobie sprawę, że ten stosunkowo niewielki kraj, zamieszkały przez nieco ponad 3 miliony ludzi, dał światu wiele znaczących wynalazków. To tutaj stworzono pierwszy radar, pierwsze łożysko kulkowe, pierwszą sprzedaż wysyłkową oraz jeden z pierwszych mikrofonów, co zdecydowanie przyspieszyło m.in. rozwój telekomunikacji. Nic więc dziwnego, że nawet na walijskim pustkowiu można znaleźć klasyczną budkę telefoniczną, która przed erą komórek była jedynym narzędziem łączności, nawet w najbardziej odległych zakątkach kraju. Walia to również miejsce, w którym żyje 3 razy więcej owiec niż ludzi, co czyni ją prawdziwą potęgą, jeśli chodzi o produkcję wełny. Trochę cardio. Podczas podróży ważny jest też ruch fizyczny, żebyśmy nie zasiedzieli się na motocyklach, więc ganianie owiec jest jednym z tych sportów, które w trakcie wyprawy przez Walię można uprawiać właściwie na każdym kroku. Polecam. Bo żeby tak podróżować jak my, to trzeba mieć jaja. A jeśli nie zabrało się z Polski swoich, można kupić sobie tutaj jaja za jedyne 1 funt za 6 sztuk, czyli 3-osobowa wyprawa może nabyć niedrogo całkiem sporo odwagi. A to miejsce, z którego chciałem zadzwonić do tatusia, bo dzisiaj akurat, kiedy to nagrywamy, jest Dzień Ojca. Znaleźliśmy w polu, w środku niczego, budkę, ale niestety bez niezbędnego wyposażenia w postaci telefonu, a zasięg nam tutaj GSM nie działa. Więc tatusiu, jeśli teraz to oglądasz, wiele tygodni później, pozdrawiam cię serdecznie. To ja, twój syn, a tam siedzi chłopiec, którego uznajesz od lat za swojego syna, ale właśnie mu powiedziałem. Jest już na tyle dorosły, że to zrozumie. Przez chwilę miałem ochotę nałapać sobie wody do kasku i potem jak z bukłaka paradnego pić ją w podróży, ale jednak boję się od owczych drobnoustrojów. A to mój tribut dla legendy telewizji, Wojciech Pijanowski. Magda, całuj pana. Kazali mi tu siedzieć i pilnować motocykli przez okno, bo nie wiemy, jak bardzo przyjaźni i miło usposobieni są Walijczycy, więc siedzę sam sobie. Ekipa poszła na spacer po walijskiej miejscowości, przez którą przejeżdżamy, a ja, czekając na nich, pożywię się lokalnie przygotowanym, tradycyjnym burgerem. O, proszę bardzo. Sprawdźmy. Last time I saw him just after he survived that shipwreck. And I haven't seen since then, and that must be 30 years. Przychodzi do głowy jedno słowo. Uczciwy. Ale czy Walijczycy są uczciwi? Nie wiem, dlatego tu siedzę. Na pewno jednak wielu Walijczyków ma uczciwe motoryzacyjne hobby, bo na każdym kroku spotykamy auta z epoki, kiedy jeszcze uczciwie projektowali je inżynierowie, a nie księgowi. Ach, pachnie starymi dobrymi czasami, kiedy wujek Janusz z Solca odpalał małego Fiata na kije od szczotki. Wygląda tak, jakby mógł przetrwać każdą apokalipsę. Cokolwiek mu wlejesz do baku, przetrwa. He's gonna survive.
So that's an overhead cam. Tutaj jest górny wałek rozrządu napędzany przez wał pionowy, There's a worm drive on it. bez łańcucha. No chains. Bez łańcucha. Why did you choose this one from all? Dlaczego wybrałeś ten model ze wszystkich innych samochodów, jakie mogłeś kupić? Bo mój ojciec kupił go, gdy miałem 2 lata. Nie miałem żadnego wyboru. Czyli dokładnie ten konkretny egzemplarz należał do twojego ojca. Tak, dokładnie ten samochód. Kupił go, gdy miałem 2 lata. Tak, dokładnie ten samochód. Yes. No i to jest właśnie ta różnica. Mój tato miał Skodę 120L, a tato pana miał Lanchestera z 1900... Którego? Który to rocznik? Z 1926 roku. To w 1926 mój tato nie miał samochodu. Wydaje mi się, że też nie było wtedy mojego taty. Had to replace recently, but Mojego dziadka też chyba nie było. To ile wtedy jego tata miał lat? said that couldn't get a replacement. Policzyłem szybko i wyszło mi, że 300. They're Lanchester. Oh, it was Jeffrey Russell in that guy. To była skóra kiedyś, zobaczcie. Samochód ma prawie 100 lat. 1926 rocznik. No to powiedzcie mi, czy dzisiejsze samochody za 100 lat będą wyglądać choć w połowie tak dobrze? To teraz wam udzielę odpowiedzi. Nicht. 20% powierzchni Walii pokrywają parki narodowe. Najsłynniejszym z nich jest Snowdonia, przecinana przez liczącą prawie 1,5 wieku wąskotorową kolej zębatkową. Nad tą przepiękną krainą góruje Snowdon, najwyższy szczyt Walii, liczący ponad 1000 metrów, u podnóża którego rzekomo spoczywa Tagar, mityczny olbrzym pokonany przez króla Artura. Na razie jednak jedynymi olbrzymami, jakich można tutaj spotkać, jesteśmy my i nasze niemałe motocykle, gnające w stronę promu, który ma nas zabrać do irlandzkiego Dublina. Przed nami wiele godzin jazdy, więc w dobrze dotlenionej głowie lęgną się rozmaite podsumowania i refleksje. Jestem w Walii zaledwie od kilku dni, ale już zaczynam się w tym kraju zakochiwać. Tak jak zakochałbym się w prostej wiejskiej dziewczynie o pięknym rumianym licu i szeleszczącej taftowej spódnicy, która cię nakarmi, napoi, przytuli cię do swojej kształtnej, obfitej piersi, a jednocześnie jest to taka dziewczyna, która ma w sobie jakiś mrok, jakąś tajemnicę. To jest taka dziewczyna, która przed snem czyta sobie Dostojewskiego, Byrona, Słowackiego, Mickiewicza i innych posępnych wieszczów. To jest taka dziewczyna, o której na pierwszej randce nie dowiesz się wszystkiego, dlatego masz ochotę spotykać się z nią jeszcze i jeszcze. No a poza tym jest to dziewczyna, która mówi do ciebie językiem, którego słowa brzmią tak, jakby napisał je szalony kot tańczący po klawiaturze i naciskający przypadkowe guziczki. I tak też wygląda nazwa miejscowości, do której za chwilę dojedziemy. To jest jedna z najdziwniejszych nazw, jakie kiedykolwiek widziałem. I nawet nie spróbuję jej wymówić, bo myślę, że mój ortopeda mógłby potem nie poskładać mojego języka. Jeśli oczywiście ortopedzi zajmują się składaniem języków. A jeśli nie, to powinni. No to dajemy miodu i lecimy. A oto i wspomniana lingwistyczna i turystyczna atrakcja, miejscowość o najdłuższej nazwie w Wielkiej Brytanii i chyba drugiej co do długości na świecie. Z tego co kojarzę, najdłuższa miejscowość istnieje w Tajlandii, w sensie o najdłuższej nazwie, no ale oczywiście nie będę próbował nawet tego wymówić. Zresztą spróbujcie sami. Proszę bardzo, czytamy razem. Lanfire... Co w wolnym tłumaczeniu, bardzo wolnym tłumaczeniu oznacza Kościół Marii, coś tam, pralka Whirlpool i Kościół Czerwona Jaskinia. Zanim przeżyjemy rejs promem przez wzburzone wody Morza Irlandzkiego, zatrzymamy się na moment w uroczym portowym miasteczku, słynącym między innymi z lokalnego zamku oraz innej, dość specyficznej nieruchomości.
Przepraszam cię, przyjacielu, którędy jest ten najmniejszy domek w Walii? To w tamtą stronę? Okej. Chyba tam. Chodźmy. As I walked out one morning, where we were away all the Pan nam gra tutaj tęskną, piracką melodię, ale ciekawsza niż ta piosenka jest budowla, którą znaleźliśmy w Conwy, tak się chyba czyta nazwę tego miasteczka. W tym domku, który ma mniej więcej 2 metry na 3 metry, mieszkał kiedyś rybak. Rybak, który, uwaga, miał 1,95 m wzrostu. No i sami rozumiecie, że musiał się stąd po pewnym czasie wyprowadzić, bo jednak jego głowa bolała go nieustająco, nie od migren, tylko od uderzenia w strop. Znam to uczucie. Tam zostawiamy Walię, która znika nam w oczach, a tam przed nami gdzieś na horyzoncie majaczą już wybrzeża Irlandii, a więc jak to mówią polscy turyści, ahoj przygodo. I will hold it for you. Hello. Hello, cześć. Cześć, dzień dobry, miło mi poznać. Cześć, Marcin. Chodź sobie staniesz tutaj, zobaczysz. O nie? kurde. Tylko... Aj! Wszystkim to robię. Nic się nie dzieje. A te wody zawsze takie spokojne, czy czasami zdarzają się jakieś sztormy i fale? Te wody to raczej nie są spokojne. Generalnie lato w Irlandii to w ogóle trwa 2 dni. To dobrze trafiliśmy. Tak, No. kończy się dzisiaj pewnie. Natomiast jesteście na takim statku, prawie jak Titanic, zawsze O, płynie. nie wiem, czy to jest- dobre porównanie. No trochę niefortunne, ale powiem wam, że ten statek był wpisany w Księgę Rekordów Guinnessa i o tym statku na Discovery możecie znaleźć film dokumentalny. Dlaczego? Z serii, bo to był największy prom na świecie. Okej. My przewozimy 2000 osób do 2000 osób i 5 km linii ładunkowej. Jeszcze patrzymy, czy widać Irlandię. Jeszcze Irlandii nie widać. Statek jest na autopilocie, a jakby chciał zmienić kurs, to ten malutki joysticzek. Tym małym się steruje całym tym statkiem, tak? Tak właśnie. Wielka maszyna z małym joysticzkiem. Z małym joystickiem. To tak jak ja zupełnie. I tak jak kiedyś widzieliście koła sterowe wielkie na Tak. filmach pirackich, tak wygląda w tej chwili. Takie maleńkie. Takie maleńkie. Ciężko się generalnie manewruje taką maszyną? Tym statkiem to jest najlepszy statek na świecie do manewrowania. Ale trzeba umieć to Okej. robić, nie? Bo tutaj większość problemów polega na tym, że ktoś nie okrzesał tej mocy. Ale jak się wie, co z tą mocą zrobić, to może zrobić niesamowite rzeczy, nie? Super. No to, Także- tak jak z naszymi Tigerami zupełnie. Tak, właśnie tak. Także tym statkiem, no, wiatr 50 węzłów to jest około tam niespełna 100 km na godzinę, no ale to trzeba sobie wyobrazić, jadąc samochodem, nie wiem, 90 na godzinę, wystawić głowę za okno. Teraz ten statek ma 200 metrów, 200 ponad metrów długości, 50 wysokości i to jest żagiel, na który ten wiatr działa. Więc jak olbrzymia moc musi być tego statku. Żeby to pokonać. Tak, żeby to pokonać i jaka musi być precyzja, nie? Żeby tutaj jakby to wszystko zgrać. A jakie to są silniki? To są diesle? To są 4 silniki dieslowe, właściwie to są silniki na paliwo ciężkie. Łączna moc chyba wtedy 36 000 kW. Jest czym pojechać. Tak, jest, tak. Bardzo dziękuję, Dziękuję kapitanie. bardzo. Bardzo Dziękuję dziękuję. Nie przeszkadzamy więcej. Dzięki wizycie u gościnnego kapitana i jego załogi podróż minęła nam bardzo szybko i przyjemnie, a przy okazji okazało się, że połowa ekipy pracującej na promie to nasi rodacy, których serdecznie pozdrawiamy. Tymczasem przed nami otwierają się drzwi nowej przygody. Kilka najbliższych dni spędzimy w Zielonej Irlandii, o której śpiewał zespół Kobranocka. Tam w oddali majaczy i pyszni się Dublin, gdzie swoje domy mają m.in. Bono i Conor McGregor, tak nam powiedział kapitan na statku. Możemy mu chyba wierzyć. Natomiast
Nie pojedziemy tam. Nie będziemy w tym sezonie jeździć po żadnych wielkich miastach. Nie będziemy tracić czasu w metropoliach. Nie pójdę do irlandzkiego Barbera na Dublińskiej ulicy, dlatego że w tym roku interesuje nas przede wszystkim wiejska przygoda. Interesuje nas zapach kołyszącej się romantycznie pokrzywy. Interesują nas wąskie, ciasne winkle wijące się pośród miasteczek i irlandzkich, szkockich oraz walijskich wsi. A Miasta nam do tego zupełnie nie pasują. Człowiek w mieście się męczy, człowiek w mieście się poci, człowiek w mieście się stresuje. Nie po to tu przyjechaliśmy, prawda? Zobacz. Tam. Widzisz? Tam sobie niczego nie kupisz. Ale kupię ci coś fajnego w lokalnym sklepiku. Gdzieś na wsi. Kupię ci małą krówkę do posmoktania. O! Słyszę! Ktoś kradnie nasze motocykle! O nie! Panowie! Nie! Zostawcie tylko batony! Na szczęście okazało się, że to tylko niegroźna grupa lokalesów oglądająca nasze tygrysy, którymi ruszyliśmy w stronę Wicklow, największego parku narodowego Irlandii, rozciągającego się na powierzchni 220 km². Jednym z najpiękniejszych rejonów jest tutaj Dolina Glendalough, czyli po irlandzku Dolina Dwóch Jezior. Dziki urok tych okolic uwiódł nie tylko nas, ale także wielu twórców filmowych. To tutaj kręcono między innymi zdjęcia do słynnego filmu Braveheart z Melem Gibsonem. Również tutaj znajduje się klasztor założony w VI wieku przez świętego Kevina, którego duch najwyraźniej skłania do podejmowania transcendentnych rozważań. Najchętniej bym tutaj zboczył na lody, ale podobno są tu ciekawsze rzeczy. Zanim zły los, zanim posępny kosiarz zerwie mnie jak tę stokrotkę, postanowiłem przyjść do miejsca wiecznego spoczynku wielu nobliwych Irlandczyków w drodze do Bentry. Przeżywam w tej chwili refleksję z gatunku memento mori, czyli pamiętaj o śmierci, pamiętaj, że jesteś tutaj tylko na chwilę, w związku z tym ciesz się życiem. Wsiadaj na motocykl, odkręcaj manetę, daj miodu i raduj się podróżą. Ale pamiętaj przy okazji, pamiętaj, że licho nie śpi, więc jeździ bezpiecznie. Większość ludzi próbuje przejść pod nagrobnymi płytami, żeby sprawdzić, czy się zmieści. Większość się nie mieści. Większość sobie wygina śmiało kręgosłupy w różne dziwne kształty, ryzykując liczne urazy. Dlatego trzeba przez chwilę pomyśleć, pokombinować i zamiast iść tak jak stado owiec, tą samą drogą, zrobić to sprytnie. Czasem jednak warto podążyć za wspomnianym stadem owiec, czyli w tym przypadku za tysiącami turystów, którzy spędzają urlopy w przeuroczym miasteczku Bantry, położonym nad malowniczą zatoką. No pogoda nam się troszkę zepsuła, lekko dżdżysto się zrobiło po kilku dniach nietypowego dla Wysp Brytyjskich słońca. Można powiedzieć, że taka jest tutejsza irlandzka normalność, więc pogoda wybitnie pubowa. W związku z tym nie będziemy dali się długo prosić. Idziemy do najstarszego pubu w Bantry po to, żeby potańczyć, pośpiewać, zaznać przyjemności dla ciała i ducha.
A to ciepłe jeszcze? Jeszcze ciepłe, bo to miało być dla nas. Tak? A, no to zjem jedno tylko. A może macie coś niedopitego też, bo my wszystko na benzynę wydaliśmy. A możesz sobie sam nalać jak chcesz. Naprawdę? To jest Pale Ale lokalne. Tak. Kantykork. To jest Red Ale też. Nic mi to nie mówi, ale ma trzepać w beret przede wszystkim. To im damy po całym. I jak to się leje? Szybko czelać? Tak, musisz nalać 3/4. Chcesz mi troszeczkę Wyłącz, odstaw. utrudnić musi zadanie. się- Musi dojść piana. Dobrze trafiliśmy, słuchać. Jest jedzenie, jest picie. Poczekaj. Nie, no jeszcze nie. Czekaj. A można zmieszać kilka, żeby mieć taki blend? No nie będzie dobre. Nie będzie dobre. O kurka, ulało mi się. No to twoje zdrowie, słuchaj, bardzo dziękuję, że zechciałaś nas tutaj ugościć. Nice to meet you. So you're a band Jesteście zespołem, który grywa ze sobą cały czas? separate musicians that... Ja grywam w drugim zespole, a on niedawno zaczął grywać z nami, ale tam łączymy heavy rock z funkiem. Like heavy rock mixed with funk and stuff Right. like that. So, yeah. Because you Ale wspólnie gracie świetnie, jakbyście grali ze sobą już kilka lat. for like a couple of years or something, no? Która jest godzina? Gramy ze sobą od 20 minut? 20 minutes. Serio? Improwizujecie? Ja improwizuję, a on... Ja staram się dostarczać kilka akordów, aby on mógł robić swoje. I know this Starałem się rozpoznać tą melodię, bo wydawało mi się, że znam ten utwór. Czy to jakaś irlandzka pieśń? Nie, to całkowicie nowa kompozycja. Dziś pierwszy raz zagrana i prawdopodobnie nigdy więcej już jej nie usłyszysz. because Powinniście mieć nazwę, bo teraz już jesteście zespołem. Tak, tak. come up with something. Pod koniec wieczoru pewnie coś wymyślimy. Wszystko fajnie, tylko w piwniczno-muzycznym uniesieniu nie zwróciłem uwagi, że nasza drużyna uszczupliła się o jednego uczestnika wycieczki. Muszę więc ruszyć na poszukiwania, bo obiecałem rodzicom, że będę go pilnował. Szukam Bebka, bo się gdzieś zgubił, a tutaj niestety nie da się zobaczyć przez szybę, kto jest w środku. Specjalne zabezpieczenie antyżonowe. Jakby chciały znaleźć swoich chłopów, to tak łatwo nie będzie. Muszą wejść do środka. Zapach doprowadził nas do tego miejsca, niestety trop urywa się tutaj. Gdziekolwiek jest Bebek, dziś go na pewno już nie znajdziemy. Myślę, że to może być wyjaśnienie sytuacji. No cóż, przed premierą kolejnego odcinka mamy jeszcze tydzień, więc liczę na to, że braciszek się jednak znajdzie. A jeśli nie, to mam jeszcze paru chętnych do podróżowania kuzynów w zapasie. To jego rozmiar. Get up on your feet, this is a shakedown. Order up that beat just like it's takeout. Show me you got soul inside those new shoes. And you can rock and roll with an attitude. So good, so fresh, just the way you like it.